Cześć, ten odcinek będzie o Sienie. Planując wyjazd do Włoch, do Toskanii, nie może Was ominąć chociażby jednodniowa wycieczka do tego miasta. Znajduje się ona w samym centrum Toskanii. Siena zachowała wspaniały średniowieczny charakter. Na pewno wielu z Was już zwiedzało wiele włoskich miast i wraz z nimi włoskie zabytki i to zrozumiałe, że można dostać tam pomieszania zmysłów. Jest tam wszystkiego za dużo. Ale w Sienie jest bardzo przyjemnie i klimatycznie, nawet gdybyście nic nie zapamiętali ze szczegółów tej wizyty, nazw, zabytków, historii, dat, nazwisk, to nic. Będziecie się tam bardzo dobrze czuć. W tym krótkim przewodniku, na bazie moich prywatnych, amatorskich ujęć, pokażę Wam 5 powodów, dla których turyści wybierają Sienę. Obejrzyjcie to przed wyjazdem. Zapraszam. Wyjątkowa średniowieczna architektura. Siena zachowała autentyczny średniowieczny charakter. Na każdym kroku gotyk z oryginalnym układem ulic i doskonale zachowanymi zabytkami. W całym mieście dominuje rudawa, ceglana kolorystyka. Historyczne centrum miasta zostało uznane za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem gotyku, to może przekroczyć granicę odporności na wrażenia. Jest tam wspaniale. Jest w tym mieście jakieś autentyczne piękno, ale nie znajdziecie go w sierpniu, ale o tym zaraz opowiem. Siena bardzo dobrze rozwijała się w średniowieczu ze względu na to, że leżała na szlaku Via Francigena. To jeden z najdłuższych historycznych szlaków komunikacyjnych, pielgrzymkowych, biegnący aż z Anglii do Rzymu. W opisie znajdziecie link, jeżeli chcecie się o tym więcej dowiedzieć. I przez ten cały okres, właściwie średniowieczu, miasto rywalizowało ze swoją sąsiadką, Florencją, o wpływy polityczne, handlowe, różnie, aż w końcu przegrało tą, w cudzysłowie, bitwę w 1555 roku i przestało się rozwijać i paradoksalnie dzięki temu ten średniowieczny klejnot się zachował. W mieście jest jeszcze jedna pozostałość po tamtym okresie, ciekawostka, jeden z najdłużej działających banków na świecie, Monte dei Paschi di Siena, działa do dzisiaj, mają nawet swoją stronę internetową, jak ktoś jest ciekawy i mi nie wierzy, to link w opisie. To miasto jest na pewno wyjątkowym zabytkiem jako całość, a szczególnie historyczne centrum. Wspaniała, wyjątkowa średniowieczna architektura. Słynny Piazza del Campo. Ten unikalny plac w kształcie muszli bądź wachlarza z ceglaną posadzką jest uznawany za jeden z najpiękniejszych we Włoszech, a czasami nawet i na świecie i stanowi centrum życia towarzyskiego. Zbudowano go w XIV wieku na miejscu targowiska. Wokół ciągną się kawiarnie i restauracyjne stoliki, gdzie umęczeni turyści bywają często rżnięci na rachunkach. Niektórzy się wykłócają i wtedy atmosfera robi się nieprzyjemna, ale to właśnie z tych kawiarni, z tych stolików, z tych restauracji najfajniej, najlepiej czuć klimat tego placu. Na Piazza del Campo do późnej nocy przesiaduje tłum ludzi i to mieszkańcy i turyści, którzy leżą nawet na tej ceglanej posadce, odpoczywają, jedzą lody, czytają książki lub rozmawiają z przyjaciółmi. Przy Piazzie znajduje się ratusz, Palazzo Pubblico lub Comunale, w zależności od przewodników. Do tej pory siedzi tam burmistrz, władze miejskie, a z ratusza strzela w niebo wieża Torre del Mangio, czyli wieża Robżartucha. Podobno pierwszy strażnik wydawał cały zarobek na jedzenie. Można wejść na górę po 500 schodkach, ale od razu uprzedzam, czas oczekiwania, już nawet nie chodzi o wejście, ale czas oczekiwania, żeby się w ogóle dostać tam w kolejce, jest bardzo długi. Na pewno przed 10 się ustawcie. A jakby po drugiej stronie Piazza del Campo jest fontanna Fonte Gaia. Powstała w 1419 roku jako zakończenie systemu doprowadzającego wodę do centrum miasta. Oprócz filmików turystyczno-podróżniczych robię też vlogi kulinarne i filmiki z życia, trochę o ogrodzie. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Tutaj taka mała autoreklama. Fascynujące tradycje lokalne. Przede wszystkim słynne wyścigi konne
Palio di Siena odbywają się 2 razy w roku, 2 lipca i 16 sierpnia. Przyciągają tłumy turystów z całego świata. Miasto podzielone jest na dzielnice, zwane kontrady, które rywalizują ze sobą podczas wyścigu. Wyścig ma miejsce wokół głównego placu Piazza del Campo. Jest wtedy tak dużo turystów, że raczej odradzam, bo zamęczycie się tym tłumem, tą potwornością masy ludzkiej. Zupełnie nie odnajdziecie w tym czasie autentycznego piękna miasta. My tym razem byliśmy we wrześniu i również ku naszemu zaskoczeniu ujrzeliśmy pochód jednej z kontrad. Było to chyba wydarzenie niezwiązane z niczym, wprowadzające po prostu miłą atmosferę dla turystów. Próbowałem szukać informacji o tym, ale nic nie znalazłem, co tego dnia się działo. Z reguły owe pochody poszczególnych kontrad poruszają się w okolicy właśnie 2 i 16 sierpnia. Bogactwo sztuki i architektury sakralnej. Katedra w Sienie jest uznawana za jedno z najwspanialszych dzieł sztuki włoskiej. W ogóle katedra w Sienie początkowo była zbudowana w stylu romańskim, to był wiek XII, przekształcona w XIII wieku w arcydzieło gotyku. Obok jest również znany, ale tam nie byliśmy, właśnie na tym placu, Museo dell'Opera del Duomo Ono. Zawiera wyjątkowe dzieła sztuki sakralnej. Jeżeli chodzi o katedrę, to pierwotna bryła katedry miała być rozbudowana i stałaby się wtedy największą katedrą w ówczesnym świecie. Do planów jednak nie doszło ze względu na panującą w Europie zarazie. No i to też doprowadziło do powolnego upadku Sieny. Tę piękną katedrę charakteryzuje fasada z białego, czarnego i różowego marmuru. Dolna część fasady z 3 rzeźbionymi portalami jest dziełem Giovanniego Pisana z XIII wieku, natomiast górna część, ukończona dopiero w drugiej połowie XIV wieku, na wzór katedry z Orvieto. Tutaj możecie sobie porównać. Duomo di Siena, czyli ta katedra, jest bogata, zdobiona na zewnątrz, ale jeszcze piękniejsza wewnątrz. Wewnątrz nie nagrywaliśmy, ale opowiem Wam, wewnątrz katedry znajduje się niezwykle marmurowa posadzka z kilkudziesięcioma płytami przedstawiającymi sceny biblijne. Cała posadzka i różne strefy w katedrze opowiadają różne historie. Ambona wykonana przez Nicola Pisano. Dzieła Donatella, na przykład święty Jan Chrzciciel i Michała Anioła, na przykład święty Piotr i święty Paweł. Znajdziecie tam też bibliotekę Piccolomini z freskami Pinturcizzo. Nie wiem, czy dobrze to mówię. Ktoś zna włoski, to proszę o komentarz. Także naprawdę więcej jest nawet w mieście różnych zabytków architektury sakralnej. Jeżeli macie jeden dzień, to polecam, abyście zobaczyli chociażby tą katedrę. Katedra to jest punkt obowiązkowy. W mieście jest jeszcze autentyczna atmosfera toskańska. W przeciwieństwie do bardziej zatłoczonej Florencji, Siena oferuje jeszcze bardziej kameralną atmosferę, pozwalającą na doświadczenie prawdziwego toskańskiego klimatu. Siena to chyba najbardziej sympatyczne miasto Toskanii. Jest łatwa do poznania, bardziej zwarta niż Florencja. I ta toskańska atmosfera wynika z tego, że kiedyś tutejsze miasta osiągały autonomię. Lokalne społeczeństwa miały swoją świadomość, powstawały takie miasta państwa, właśnie niczym Siena, miały wszystkie elementy sposobu życia w społeczeństwie. Wszystko było, począwszy od handlu po uniwersytet, wewnątrz jednego miasta i Siena to miała. I Siena właśnie jest takim bardzo ciekawym, toskańskim, autentycznym miejscem oddającym charakter tamtych czasów. Także bardzo polecam Wam zwiedzenie Sieny, polecam Wam również zwiedzenie lokalnych gospodarstw. Jeżeli macie plany, żeby zwiedzić Toskanię i chcielibyście zamieszkać gdzieś pod miastem, pod Sieną, niedaleko, to napiszcie do mnie, wyślę Wam kontakt przez Booking chyba do naszego przyjaciela Filipe. U niego spędziliśmy wspaniałe 2 tygodnie. Ma rewelacyjne haciendę, taką toskańską, typową. Sprzedaje ekstra wina, sprzedaje ekstra oliwę. No, rewelacyjnie czuliśmy się tam zaopiekowani. A jeżeli jeździsz do Toskanii, masz swoje miejsca, to super. To też zapraszam Cię do komentowania i zapraszam Cię do subskrypcji kanału i w kontakcie.
Zapraszam do kolejnego odcinka. Hej!